Hej, ja nazywam się Sara, a wy właśnie trafiliście na mój kanał Magneti. W dzisiejszym filmie zrobię kolejny tag, tym razem z pamiętników wampirów. Mam nadzieję, że wam się spodoba i oczywiście tradycyjnie zapraszam was do komentowania i pisania swoich odpowiedzi. No to zaczynamy. Jak dowiedziałaś się o serialu? Więc moja przygoda z tym serialem jest dość długa, ponieważ oglądam go odkąd wypuścili pierwszy odcinek. O serialu dowiedziałam się przypadkowo, ponieważ w 2008 przeczytałam 4 pierwsze księgi, ponieważ tyle wtedy tylko było. I byłam strasznie zdruzgotana po wydarzeniach z 4 książki. Miałam, że tak powiem, depresję, ale nie dziwcie mi się, miałam ile lat wtedy? 9? I pomyślałam sobie, a co jeśli zrobili film na podstawie tej książki, a może jakiś serial? Wpisałam w internet pamiętniki wampirów i trafiłam na pierwszy odcinek. Który sezon był według Ciebie najlepszy? Według mnie najlepszy był sezon 3, ponieważ jest to też początek romansu między moim ulubionym paringiem. Taki oficjalny początek. I oczywiście podoba mi się wprowadzenie rodziny Michelsonów, uwielbiam pierwotnych, więc zdecydowanie moim zdaniem w 3 sezonie najwięcej się działo i był najciekawszy. Który sezon był według Ciebie najgorszy? Ja osobiście chyba nie mam takiego sezonu, ponieważ kocham ten serial całym moim serduszkiem, ale myślę, jeżeli miałabym się już zdecydować, to nie wiem, może 7? Chociaż nie mam. Po prostu nie. Jaka jest Twoja ulubiona scena? No to nie wiem kompletnie, jak odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest ich stanowczo za dużo. Ale jeżeli już bym musiała wybrać, to wybrałabym pierwsze spotkanie Damona i Eleny. You want a love that consumes you. You want passion and adventure. And even a little danger. Jaki jest Twój ulubiony cytat? Więc moim ulubionym cytatem są praktycznie wszystkie cytaty Klausa. Tylko jaki by tu zacytować? Albo wiem, moim ulubionym cytatem jest zdecydowanie końcowy monolog Eleny. I mogę go w sumie zacytować. Mogę spróbować. Zobaczę. Chyba go pamiętam na pamięć, więc powinno mi wyjść. In death comes peace, but pain is the cost of living. Like love, that's how we know we are alive. After the med school, I came home to Mystic Falls. It felt right. It's where I want to grow old, and I did. And that's my life. Weird, messy, complicated, sad, wonderful, amazing, and above all, epic. And I owe it all to Stefan. When I met him, I lost my parents and I was dead inside. But he brought me back to life, and I'm going to live it as best I can, for as long as I can. Even after a long and happy life together, Damon was still worried that he will never see Stefan again. That he will never find peace. But I know he's wrong, because peace exists. It lives in everything we hold dear. That is the promise of peace. That one day, after a long life, we find each other again. Okej, więc jak widzicie, pamiętam go całego. Mam nadzieję, że powiedziałam dobrze. Trochę się stresowałam. Pewnie już uważacie mnie za wariatkę, więc w sumie bez różnicy. Ale tak, to jest mój ulubiony cytat. Jaka jest Twoja ulubiona postać? Więc moją ulubioną postacią, i nikogo to chyba nie zdziwi, jest Damon Salvatore. Jest to po prostu miłość mojego życia. Której postaci nie lubisz najbardziej? Najbardziej chyba nie lubię, a raczej zdecydowanie nie lubię Sybil. Jest to postać, która... Powiedzmy sobie tak. Żadna postać w tym serialu nie zirytowała mnie tak bardzo jak ta. Która umiejętność w wampiryzmie podoba Ci się najbardziej? Najbardziej podoba mi się hipnoza, ponieważ... No, uznacie mnie teraz za okropną osobę, ale grzebanie ludziom w głowach uważam za dość zabawne i... Chętnie bym skorzystała z takiej umiejętności, na przykład w darmowych podróżach do innych krajów. Tak, wiem, jestem straszną osobą.
Czy wolałabyś być wampirem, wilkołakiem, czarownicą, hybrydą czy heretykiem? Więc w związku z tym, że nie umiem się zdecydować pomiędzy wampirem a czarownicą, ponieważ są to dwie postacie nadnaturalne, które wręcz uwielbiam i kocham ich zdolności, więc wybrałabym chyba bycie heretykiem, ponieważ ta opcja łączy te dwie możliwości, więc jak mogłabym tego nie wybrać? Czy gdybyś była wampirem, żywiłabyś się ludzką krwią? I znowu uznacie mnie tu za okropną osobę, ale tak, żywiłabym się ludzką krwią. Na pewno bym się uwzięła na jakichś złych ludzi. Jaką biżuterię chroniącą przed słońcem chciałabyś nosić? I na pewno nie chciałabym naszyjników, nie chciałabym bransoletki, ani kolczyków, ponieważ w moim mniemaniu dość łatwo jest to zerwać. Co prawda palec też można odciąć, ale bardziej skłaniam się ku temu, żeby nosić pierścień chroniący przed słońcem. Czy kiedykolwiek płakałaś podczas odcinka? Jest to pytanie zdecydowanie nie do mnie, ponieważ ja płakałam na prawie wszystkich. Jestem dość płaczliwą osobą, jeśli chodzi o ten serial. Strasznie mnie rozczula i pamiętam, że na scenie, kiedy Damon umierał, praktycznie wypłakałam swoje oczy. W pewnym momencie nie miałam czym płakać. Ten serial zdecydowanie wywołuje we mnie wiele emocji, więc tak, możemy spokojnie uznać, że tak, płakałam prawie na każdym. Szczególnie na końcach sezonów. Którą z postaci chciałabyś przywrócić do życia? I w tym momencie mogę pomyśleć tylko o jednej postaci, którą bardzo, bardzo, bardzo chciałabym przywrócić do życia, ale jest to tak, o pamiętnikach. Nie o The Originals, więc tajemniczy nie wiedzą, o co chodzi. Wiedzą, nad czym ja cierpię. Ale jeżeli chodzi o pamiętniki, to wybrałabym Joe albo Tylera, ponieważ uważam, że zasługiwali na dużo więcej. Jaka jest Twoja ulubiona para? Moją ulubioną parą, jak się zresztą można domyślić, jest Delena, ale dorównuje jej również Caroline. Czy podobało Ci się zakończenie? Jeśli nie, co byś w nim zmieniła? Więc zakończenie mi się bardzo podobało. Jest to moim zdaniem jeden z najpiękniejszych końców seriali, jaki widziałam. I zdecydowanie nie chciałabym nic w nim zmieniać. Chociaż może znalazłaby się jedna rzecz, dodałabym trochę więcej scen Damona i Eleny. Chciałabym zobaczyć trochę więcej ich wspólnego życia, no ale nie możemy mieć wszystkiego. Czego nauczyła Cię ta historia? Jest to serial, na którym się wychowałam, więc czerpałam z niego bardzo dużo przez lata i nieraz wzorowałam się na niektórych postaciach, ponieważ były moimi guru, że tak powiem. Ale z tego serialu nauczyłam się m.in., żeby nigdy nie poddawać się w walce o bliskich. Żeby dbać o swoich przyjaciół jak o własną rodzinę. Że miłość może przezwyciężyć wszystko. Że każdy z nas pod koniec życia znajdzie pokój. I tam możemy spotkać razem swoich bliskich. Że nieważne co stanie nam na drodze, nigdy nie możemy się poddać. Więc to już byłoby wszystko z tego tagu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się bardzo podobało, ponieważ jak już zauważyliście, uwielbiam gadać o tym serialu. Mam nadzieję, że również podzielicie się swoimi odpowiedziami w komentarzach. Serdecznie Was do tego zapraszam. Chętnie poczytam i życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!